Witajcie telewidzowie z Darjeeling, to taka mała miejscowość w Himalajach w Indiach. Dzisiaj zabieram Was na krótki, jednodniowy trekking. Wyruszam z tej mojej miejscowości Darjeeling do miejscowości Ghum. Liczę na piękne widoki, a co najważniejsze, w miejscowości Ghum znajduje się najstarszy tybetański klasztor w tym rejonie, więc mam nadzieję, że będzie otwarty. Ale najpierw muszę zjeść śniadanie i doprowadzić się do porządku, bo nie goliłem już się kilka dni. Niedługo moja broda będzie dłuższa od mojego wąsa, więc muszę znaleźć jakiegoś golibrodę. Wiem, że na tej trasie był jakiś, więc mam nadzieję, że będzie otwarty o tej godzinie. Zobaczcie, jak tutaj pięknie, lokalnie pewnie dziewczyny poubierane. No jak Nepalki wyglądają. Piękne stroje. Znalazłem golibrodę. Tak wygląda ten jego salon. No patrzcie, w takim starym stylu, jak w jakiejś, no nie wiem, Wielkiej Brytanii te krzesła kiedyś były też takie, jak się chodziło do golibrody. Taki salonik, no. Jest co poprawiać. Siedzę już na fotelu i czekam teraz na mojego golibrodę. Aha, on jeszcze będzie... Oni sobie biorą, nie wiem, czy to jest tabaka jakaś, czy co oni tam, jeszcze pytałem jednego, ale mój nie pokazał mi, poszedł. Klepią tutaj w ręce, klepią, jakby rozgniatają to trochę i wkładają sobie tutaj w usta. To trochę wygląda jak tytoń, ale nie wiem, czy tytoń też się żuje. Patrzcie, widzicie, w rękach to robi i będzie teraz żuł. To pewnie daje jakiejś energii, kopa. Ja już siedzę, zobaczcie, kolega mi tutaj brodę wodą smaruje. Muszę teraz sprawdzić, czy żyletkę zmieni. Myślałem, że będzie na samą wodę, bo czasami tak golą, a tutaj na piankę. Jest nowa żyleta, to najważniejsze. Takie rzeczy sprawdzajcie, jak będziecie w takich miejscach. Powiedziałem, żeby mi wąsa nie ruszał. Wygląda na to, że będzie drugie golenie. Będzie przycięcie wąsa jeszcze. Do tego jest lekki masaż. Też kolega mi jakiś spirytus nałożył, to trochę szczypało. Jak mój wąsik? Teraz to mogę go sobie lekko formować. Właśnie poszedłem do niego, żeby mi go trochę ukształtował, więc podgolił mi go trochę tutaj nożyczkami, widzieliście, też zrobił taką dobrą robotę, no elegancko. Teraz jeszcze moja czapeczka i będę wyglądał jak oni. Powiem wam tak, że wiedziałem, że w Indiach czy Bangladeszu dużo się szyje. W Bangladeszu byłem, no tego aż tak nie było widać na ulicach, ale w Indiach, ile oni tutaj tych ciuchów sprzedają, na każdym kroku są sprzedawane ciuchy i firmy takie, które znamy, marki, podróby tych marek, no po prostu wszystko jak leci, zobaczcie. Gdzie nie pójdę na jakąś uliczkę, to zaraz ktoś się rozkłada i sprzedaje ciuchy. Nawet na główny deptak później wieczorami przychodzą z takimi wielkimi worami, rozkładają się, każdy ma coś, innego dnia mają to i następnego dnia mają coś innego. Zobaczcie, z takimi wielkimi worami przychodzą. Jaka malutka pani, szerpka, nie wiem jaka jest odmiana tego. Patrzcie jak ciężko, to jest ze 30 kg w tym worku. No i taka górka, powiem wam, że nie mała. W tym miasteczku popularny jest bardzo zawód pucy buta. I patrzcie, na już kilku ulicach widziałem. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 osób tam siedzi, które czyszczą buty. Trafiłem, że akurat ktoś przyszedł tutaj sobie wyczyścić buty do pana i zapytałem po ile. To mówi, że 100 rupii, czyli 4,50. Tutaj kolejne wory rozpakowują. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. I te ciuchy wszystkie tutaj wylądują, one będą tutaj wisiały. Kurteczki, są ciuchy, które są używane, są ciuchy, które po prostu są wrzucane, wiecie, tak jak do lumpeksu, one są nówki, ale wrzucane do tych worów i to wygląda jakby używane były. Jestem już na drodze, z której startuję, mam jakieś ponad 6 km, mapa mi pokazuje. Nie będę szukał jedzenia tutaj w tym mieście, tylko coś po drodze sobie kupię. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu samochód, tutaj samochód policyjny, tutaj korek. Policjant stoi na tym, no powiedzmy, rondzie, no i steruje tym ruchem. Gdyby tego policjanta tutaj nie było, no to dopiero byłoby tutaj nieźle zakorkowane. Tam jakieś światła są, ale te światła na nie nikt nie patrzy. Sklepy mięsne to tutaj też sporo tego jest. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Kurczaki można kupić tutaj, bo kurczaki są popularne. A tak się robi mięso mielone w tej części świata. Tutaj ktoś kupuje sobie kurczaka znowu na małe kawałki. Podpytałem tutaj jeszcze pana, ile za kurczaka, to mówi, że za kilogram 11 zł wychodzi. Nie wiem, ile w Polsce kurczak, no to tak mi się wydaje, że jakiejś dużej różnicy nie ma, jeżeli chodzi o mięso kurczaka, jeżeli chodzi o cenę. Te miejscowości są super dla mnie, jak ktoś lubi mięso, bo tutaj zobaczcie, jest znowu wieprzowina. W tamtą stronę, jakbym poszedł kawałek niżej w prawo, to sprzedają wołowinę. A właśnie w Indiach to jest mało spotykane, bo można tylko kurczaka kupić i jakieś tam inne mięsa, ale no wieprzowiny i wołowiny nie kupicie tak normalnie. A tam ten drugi kolega w czarnej kurtce też robi mięso mielone. Cyk, 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 cyk. No i patrzcie, pocięte już na kawałki. Dobra, idę dalej. Coś mi się wydaje, że ja będę szedł długo do tamtej miejscowości. O, tutaj znowu wieprzowina. Jakie ładne kawałki. To wygląda naprawdę na świeżą. Patrzcie, ani nie obecnięte, ani nic. Pewnie to było zabite dzisiaj albo w nocy. Kolega sobie tutaj nóż ostrzy. No właśnie, idę. Policjanci tak wyglądają w Darjeeling.
wyglądają jak wojskowi, a nie policjanci. Jak na początku przyjechałem, to się zapytałem, czy to wojsko, czy policja. Długo nie trzeba było szukać, patrzcie, jaka dojrzała wołowina, trochę obeschnięta, patrzcie, tam jeszcze cała głowa. Zobaczcie, jacy ci ludzie są drobni, a takie kilogramy dźwigają. A tak wyglądają sklepy z alkoholem w Indiach. W Indiach alkoholu nie kupicie w każdym sklepie, tak jak jest powiedzmy w Polsce. Może nie w każdym, wiadomo, no ale jak ktoś ma jakiś sklepik, to od razu sprzedaje. A tutaj muszą być specjalne sklepy, najczęściej okratowane, że tylko można tutaj pieniądze dać i wziąć sobie butelkę, ale wybór jest spory. Są i whisky, są i wina, są europejskie, są światowe marki, są małe buteleczki, małpeczki, litrówki, także dla każdego coś dobrego. Takie rzeczy też się nosi, ktoś sobie robi jakiś hotel albo jakiś remont, no i takie rzeczy też trzeba wnieść na górę. Chłopaki załadowani do suki, do takiego busa. Nie wiem, czy to policjanci, czy to jakieś chłopaki z aresztu. Zaraz zobaczymy. Nie no, wyglądają na policjantów bardziej. Długo nie musiałem szukać, wchodzę do takiej restauracji. Byłem już w dwóch, to nie mają jeszcze ryżu, coś tam. No i zaraz wam pokażę. To są najlepsze, takie małe wejścia, w takim stylu nepalskim, tybetańskim. No i zamówiłem sobie u pani już 2 omlety. Jeden omlet jest z 2 jajek, także wezmę 2 omlety i do tego jakieś tam warzywa sobie zamówiłem. No zobaczcie, jaki klimacik. Po prostu tak wygląda to jak domowe jedzenie. Pani ma, zobaczcie, 1, 2, 3 tylko palniki. Tutaj jeszcze ma, ale to też nie jest palnik, tylko sobie po prostu czajnik stoi. No i można coś takiego, przekąski zjeść. No pani nawet nie ma menu, bo pani ma jakieś tam 3 pozycje tylko. Pani już robi dla mnie moje śniadanie, patrzcie. Patela, trochę cebuli, trochę chili. Z 2 jajek na razie, później będą 2 następne. O i patrzcie, pan tutaj też szykuje. Nawet nie ma miejsca, gdzie szykować tych wszystkich rzeczy, tylko po prostu przy stołach, gdzie ludzie siedzą. Tak wygląda moje śniadanie. 4 jajka i do tego warzywa. No tutaj dominuje kalafior, widzę. I do tego mam jakiś ostry sos. Oni sporo tutaj chili jedzą. Najedzony, powoli będę wychodził z tej miejscowości, bo tutaj cały czas jakieś korki, sporo ludzi. A zjadłem za 100 rupii. 4,50 zapłaciłem za 4 jaja, omlet. No i do tego te warzywa. W ogóle jajka tutaj są mega tanie, bo jakbym wziął samego omleta, czyli powiedzmy te 2 omlety z 4 jajek, to bym zapłacił niecałe 2 zł. Tutaj jest sporo małych miejscowości w tych górach i no nie ma takiego transportu publicznego. Jak chcecie gdzieś się dostać, no to musicie znaleźć, tutaj lokalni wiedzą skąd, gdzie odjeżdżają. Jest kilka takich miejsc, skąd te jeepy odjeżdżają. No i po prostu idziecie i czekacie, aż się taki jeep zapełni, no i jedziecie do swojej miejscowości. A nie wiem, czy powiedziałem wam, ile dałem za golenie. 80 rupii, czyli 3,50 mi wyszło. Są też sklepy rybne tutaj. Wyobraźcie sobie, że 240 za kilogram ryby tutaj kolega sobie kasuje. To jest lekko ponad 10 zł. To jest taniej niż kurczak. Ale też widzę, jesteśmy w górach i mają, patrzcie, krewetki, ryby, kraby. No jestem zaskoczony, wam powiem, że takie rzeczy. No i one wyglądają na dość świeże. Wbiłem sobie tam tą miejscowość mapę i nawet nie wiedziałem, że będę przechodził koło stacji kolejowej. Ale jak koło stacji kolejowej przechodzę, to tutaj też mają no kawę, dobrą kawę mają, taką z maszyny, więc idę, zamówię sobie jedną kawę. Zobaczcie, bo tutaj mają zrobione z takiego starego wagonu restaurację, więc biorę sobie kawę. A byłem już w tym miejscu ostatnio i też brałem kawę. Ta stacja i ta cała kolejka jest zapisana do Światowego Dziedzictwa UNESCO, a to z tego względu, że zobaczcie, na tej wysokości jesteśmy ponad 2000 metrów, jeżdżą nadal takie lokomotywy parowe na węgiel. Mam nadzieję, że na trasie jakąś spotkam, będzie przejeżdżała. To będę mógł wam pokazać. Na pewno na zajezdni stoją takie, które czekają po prostu, ale widzę tam dym leci i czuć spalony węgiel, więc coś mi się wydaje, że tutaj się kręci jakaś lokomotywa. Zobaczcie, czy tutaj stoi. Zobaczcie, ludzie tu przyjeżdżają sobie zdjęcia robić, bo dla nich to też niezła atrakcja. No dla mnie w sumie też, bo bardzo rzadko to jest spotykane, żeby można było oglądać takie kolejki, tym bardziej gdzieś w górach. Oczywiście to nie wybudowali Hindusi, tylko to Brytyjczycy, jak tutaj siedzieli. Nie ma z tej strony, więc ona gdzieś z tamtej strony, no dobra, zaraz wam pokażę, bo widzę ten dym. Widzicie na końcu? Zakopciła, bo wjechała sobie do zajezdni. Zaraz podejdę bliżej. Która to kopci? Tamta ostatnia. O, policja. Co tu? Jeszcze jedna, pewnie ktoś ważny jedzie. Wiadomo, nie? Jak się ma władzę, to się jeździ tak właśnie. Patrzcie, to jest ta, która tu wjechała. Podejdę bliżej, pokażę wam normalnie. Węgiel wystaje jak na jakichś filmach amerykański. Dobra, kolego, mogę przejść? Dobra, przejdę. Mnie tu zaraz nikt nie potrącił. Patrzcie, jaki sprzęcior. No ja to jestem zajarany, ja lubię takie rzeczy. Tutaj węgiel leży, tam podkładają. Nie wiem, czy ona teraz rusza. O, w ogóle ten cały węgiel tutaj to przynoszą na głowie. Widzieliście? Kolega nosi. Tam mają, już tutaj byłem, tam mają taki składzik, gdzie ten węgiel jest. On taki jest, zobaczcie, trochę miał, trochę grubszy. Pewnie taki najlepszy do tej lokomotywy do spalania. Ale patrzcie, jaka maszyna. Czego trąbisz, chłopie?
konstrukcja jaka i to wszystko działa. One mają około 120-130 lat, gdzieś są, o, zresztą tutaj jest, ta ma 100. W 1925 była wybudowana, a zaraz zobaczymy tamta kolejna, kiedy była wybudowana. 1904, widzicie? No to jest już spora różnica, 21 lat. O, zobaczcie jak ten węgiel noszą. I już. Widzicie jacy uśmiechnięci ludzie? Ciężka praca, ale jakby nie wstydzą się tego nagrywania, nie wstydzą się swojej pracy. Oni ten węgiel tutaj ładują. Ja podpytałem, ile tego węgla potrzeba, żeby ta lokomotywa tam dojechała i wróciła. To powiedział mi, że potrzeba 600 kg, żeby pojechać 2 razy na dół i z powrotem. Czyli powiedzmy 150 kg węgla potrzeba, żeby przejechać 7 km. 7 km jest w dół i 7 km z powrotem, bo te takie zabytkowe, które są i jeżdżą, no to nie jeżdżą tam w dół 8 godzin, bo jest jeszcze taka, raz dziennie jeździ, tylko jeżdżą właśnie tak turystycznie, żeby pokazać te wszystkie widoki, no właśnie te 7 km tylko. I patrzcie, tamten węgiel ładują i tutaj później jeden tam z kolegów siedzi, sypuje go tutaj takim wąskim tunelem, no i ten maszynista już tutaj podkłada. Nie wiem, czy ona już jest rozpalona. Pewnie tak, jak za pół godziny odjeżdża, taki sprzęt to się pewnie grzeje dużo więcej, tak mi się wydaje, no bo tą wodę to trzeba podgrzać, bo to ta woda to chyba gdzieś tutaj będzie. Albo nie, w tym całym kotle tutaj na środku. Patrzcie, teraz takim patykiem tam zsuwa węgiel i podpytałem go, ile potrzebuje czasu, żeby rozgrzać taką lokomotywę. On mówi, że one się palą cały czas, cały dzień, całą noc. Nawet jak ma przerwę, no to cały czas tam się pali, żeby była rozgrzana, bo mówi, że jak przestaną grzać, to później od 8 do 10 godzin potrzeba, żeby ją ruszyć ponownie. Uwielbiam takie ciekawostki, uwielbiam takie rzeczy, właśnie jak takie pociągi. Ogólnie lubię pociągi, lubię samoloty, lubię patrzeć jak samoloty startują i lądują. No i też lubię duże statki, też lubię patrzeć na to, jak one przypływają, jak one startują. I ta kolejka odjeżdża dokładnie za pół godziny, a ja na pewno nie dojdę za pół godziny do tej swojej miejscowości, więc mam klesz kawałek. Zresztą ta lokomotywa jedzie do tej samej miejscowości, co ja idę. No i jak będzie jechała, to na pewno ją spotkam po drodze. Idę do tego klasztoru i zobaczcie, tak wyglądają mnisi w tej części. To są tacy tybetańscy mnisi. O, ktoś zgubił jakieś paczki. A inne stroje mają i nawet mają czapeczki, jak zauważyliście. To jest mój pierwszy supermarket, który spotkałem w Indiach. No i nie spodziewałem się, że w górach go spotkam. I powiem wam, że to jest bardzo rzadki widok. Większość takich lokalnych sklepików sprzedają te najpotrzebniejsze produkty właśnie gdzieś tam przy chodnikach. A tutaj, zobaczcie, tam na dół można zejść inne rzeczy kupić. Tutaj jakieś telewizory można kupić, elektronikę. No to powiem wam, że jestem zaskoczony, że akurat w górach to zobaczyłem. Z ciekawości chciałem sprawdzić ceny takich telewizorów. 55 cali, 5600 zł kosztuje. Tutaj macie w rupiach 4K OLED LG. No wygląda na taki jakiś lepszy telewizor, więc mi się wydaje, że cena nie jest jakaś wysoka, jak na takie tereny górzyste. Jak będziecie chcieli przyjechać do tej miejscowości z innych miejscowości, to wybierzcie albo bardzo rano godziny, żeby tutaj być właśnie przed tym korkiem, bo jest tutaj no prawie że 12, więc myślę, że takie korki to 11, 12, 13. Ja tutaj przyjechałem gdzieś o godzinie 14, był lekki korek, ale no nie było tu tyle, a ja już idę tutaj, nie wiem, z kilometr. A ten korek cały czas tutaj jest i wszyscy stoją, nawet silniki powyłączane, no bo się nie da jechać, patrzcie. Wszyscy czekają, nie? Więc daleko już do miejscowości nie ma, a będziecie kisnąć w tych samochodach. Więc mówię, albo wcześniej rano, albo wyjeżdżacie sobie, nie wiem, koło godziny 12 z jakiejś miejscowości, jedziecie 3-3,5 godziny, no i dojedziecie sobie, myślę, że na spokojnie już. Tutaj butle ktoś rozładował, widać też już jest worek i ta taśma na głowę, czyli szerpowie będą zaraz te butle wnosić wyżej. No i patrzcie, takie widoczki. No na razie jeszcze mam budynki dookoła. Tych widoczków trochę widać. Są też tutaj różne trasy, też można iść trasą taką bardziej, no może poza tymi budynkami większymi, tak jak ja idę, poza główną ulicą, ale idę główną ulicą z tego względu, ale ten korek jest tu wielki, z tego względu, że chcę złapać ten pociąg, jak on jedzie i jak on funkcjonuje, więc no, na to tylko liczę tutaj. Takie przebicia mam, zobaczcie, widać Darjeeling, ja gdzieś stamtąd wychodziłem, bo tam widzę, poznaję te budynki, no i te małe wioseczki tam też dalej widać. No fajnie, bo dzisiaj ta pogoda nawet dobrze dopisuje. Rano było trochę więcej chmur, teraz widać niebieskie niebo. Mam nadzieję, że tak się utrzyma, bo wczoraj było sporo deszczu. Już wczoraj miałem iść na ten trekking krótki, ale no nie udało się, więc dzisiaj trzymam kciuki, że deszczu nie będzie. Chociaż mam płaszcz przygotowany, jestem w razie czego. Czym niżej na trasie można spotkać takie tradycyjne budownictwo, czyli deski. Widzicie, ile tych domów? Te okna jeszcze drewniane, okna takie szklane, normalne, nie jakieś plastiki powstawiane. Ten korek cały czas się ciągnie, nawet tutaj policjanta postawili, bo jest powiedzmy jakiś taki wjazd drogi, żeby nie zastawiali. No bo jak ktoś chce tu wjechać czy wyjechać, no to będzie miał zastawione, bo wiadomo, ja już się na nich poznałem, to oni są tacy, że po prostu muszą być wszędzie pierwsi, więc ich trzeba trochę tutaj temperować.
Przejdę się teraz torami, ale zobaczcie, w tą stronę jest miasta, jak chcecie wyjechać, no to jest bez problemu. Nie wiem, dlaczego akurat tyle ludzi jedzie w tą stronę. W całych tych górzystych miejscowościach mają porozkładane takie rurki. Te są akurat plastikowe, no też nie wszystkie, niektóre są metalowe, jak widzicie, ale tam w mieście mnóstwo jest tych rurek i po prostu one są doprowadzane, nie wiem, czy do każdego budynku. One pewnie wodę tutaj doprowadzają, bo co innego, kable by szły w środku? No też nie wiem, one niektóre poprzerywane, to nie wiadomo, o co chodzi tutaj do końca. Słyszę pociąg, ale to nie ten, który ja widziałem, który będzie odjeżdżał, tylko jedzie z tamtej stacji w tą stronę, więc pewnie ten zajedzie i tamten dopiero wystartuje, bo tutaj one nie mają gdzie się mijać na tych wąskich torach. Jest pociąg! Ale to jest diesel! Patrzcie, jedzie, ale szybko to się jedzie w dół. Piękna sprawa! I można sobie widoki podziwiać. 2 wagoniki, 3 wagony. Pięknie, nie? Patrzcie. Czego trąbisz, chłopie? Można sobie widoczki podziwiać, bo one są takie przeszklone. Zobaczcie, jak ta zabudowa świetnie wygląda. Już wam wcześniej wspominałem, że to wygląda trochę jak Rio, ale przez to, że tutaj są same górki, no to dla jednych jest podłoga, dla innych jest sufit. Widzę, że przy torach pani sprzedaje jakieś przekąski. Chicken chow mein. Takie po prostu to, co tutaj wszędzie można kupić, nawet wegetariańskie momo. A nie wegetariańskie, tutaj mają z kurczaka. Cena 60 rupii, czyli około 3 zł za 8 kawałków. Wygląda na to, że kolejna jedzie. Kolejna diesel. Ale głośno. Tak, patrzcie, jakie przeszklone. Pani z lampą tutaj nagrywa ulicę. Ta już zasnęła. Ale jaja. No, właśnie one tak jeżdżą, że one jeżdżą 2 czy 3 i później następne jadą w 2 czy 3, żeby się jakoś nie mijać tutaj. A tutaj widzę, z tej ulicy schodzę. Jakiś ładny widoczek. Będę mógł zobaczyć jakaś budowa. O, tu jakiś hotel pewnie budują. No i z ulicy już tego widoku nie będzie widać, bo widok to będzie miał tylko ładny ten hotel. A takimi autobusami dojeżdża się do tej miejscowości. Oczywiście z większych tylko miejscowości, bo resztę to trzeba brać te jeepy, o których wam już wspomniałem. Ta pani niosła, zobaczcie, to jest cement. 50 kg jeden worek. No tak, oryginalnie zapakowany, to nie jest coś nasypane innego. Czyli wyobraźcie sobie, pani niosła 100 kg na plecach, na głowie. Podpytałem panią, raczej pani nie mówiła po angielsku, tutaj mi kolega pomógł, ile pani szła z tymi workami, ile idzie. Ona mi, że ma 3 km do przejścia, dostanie 140 rupii, czyli to będzie 6 zł za te 3 km. Zobaczcie, 100 kg. W dół też się nie schodzi tak dobrze z takimi kilogramami. W ogóle w dół się, jak się idzie już dłuższy czas, to też nogi bolą. A wyobraźcie sobie, że jeszcze macie takie obciążenie na plecach. I to kobieta. Tutaj tą pierwszą wioskę ładnie widać. Te chmurki trochę jakby dalej poszły, więc mamy coraz lepsze widoki. Tam jeszcze dalej widać. Przybliżę wam, zobaczcie. Jedna wioska. O, i tam. Widzicie? W tle słyszę lokomotywę. Mam nadzieję, że to ta parowa, która daje tam sygnał, że jedzie, bo już jest 10 minut po tym, jak miała wyjechać, a ja już kawałek odszedłem. Dalej sobie idę tutaj po torach. Więc ona powinna tutaj się zjawić niedługo. Choć podejrzewam, że ta na węgiel to jeździ jeszcze wolniej od tej, co jechała teraz na ropę. Już wam wspomniałem, że Indie wyglądają trochę czyściej, jak byłem tutaj 8 lat temu. I... o kurwa. O, ale wpadłem butem w błoto. No dobra. Aj, mokry. Kurna, tutaj w tym mieście coś wyprać, umyć, to 3 dni schnie, a później jak wyschnie, to śmierdzi, bo nie zdążyło wyschnąć. Chciałem tylko powiedzieć, że zobaczcie, nawet używają różnych koszy, żeby robić segregację, więc Indie powoli się zmieniają. Ja na te samochody mówię jeepy, a oni nie mówią jeepy. Jak ja mówię jeep, to oni mówią bolero, bo to jeepy to amerykańskie oni mówią, a to są bolero, bo bolero to są od firmy. Nie ma tutaj. Tata. Gdzie tu jest firma Tata? Chciałem wam znaczek pokazać. Pewnie nie będzie trudno, bo tutaj to też Toyota. O, proszę bardzo. O, tutaj jest znaczek. To jest właśnie tej firmy. I to też jest ciekawe, bo ta kolejka, no wiadomo, że nie może mieć jakich mocnych skrętów, no bo to wszystko stare. Patrzcie, i co chwilę jest tak, że ona przechodzi przez środek ulicy, więc tutaj samochody muszą im robić przejazd cały czas, wiecie, żeby one jakoś mocno nie musiały skręcać, bo jakby miała cały czas jednym poboczem iść, no to by była z tej strony, a już jest z tej strony, a przed chwilą była z tamtej strony. Myślałem, że to jedzie z mojej strony, a tu jedzie z innej strony, patrzcie, ta na węgiel parówka. Ale jazda!
Ale super sprawa! Ale pięknie, no takie widoki sobie podziwiają z tych wagoników. No powiem wam, rewelacja, że to się jeszcze uchowało tyle lat, bo wiadomo, że w Indiach to, co Brytyjczycy zostawili kiedyś, no to popadało w ruinę i widziałem te budynki piękne też. A że to zostało i dbają o to, no to świetna sprawa. O, tutaj co jest? Straż pożarna. Gdzieś tu widziałem taką, o, tu jest stary wóz strażacki, patrzcie. West Bengal Fire Service. Stary, po prostu sobie pewnie stoi, on już nieużywany tutaj. No, widać, że on ma już swoje lata. Tam mają coś nowego, więc zaraz podejdę bliżej, zobaczymy, jakie mają fury. Tutaj policjanci już się uśmiechają, pilnują porządku. No, tak wygląda, o, patrzcie. Ten taki nowszy jest trochę, ten widać na jakiś stary, ale patrzcie, wszystko firma Tata. Nie potrzeba im tutaj zagranicznych. Piękny, no widać, że to ma swoje lata. I tutaj jeszcze mają takie mniejsze. Też firma Tata. I tu widzę, ten chyba najnowszy taki po prostu. No tak, najnowszy, największy. Widać, że jakiś sprzęt tam też z tyłu. No pięknie. Wszystko mają tutaj w tych górach w Indiach. Jakby widziałem nawet salony z motorami tutaj. No ja naprawdę jestem w szoku, jak to jest tutaj rozwinięte. A to mi wygląda na sklepik albo jakąś restaurację. Nie sklepik, tylko też, zobaczcie, z blachy pozbijane wszystko. Gdzieś na jakimś poboczu. Patrzcie, są jakieś potrzebne rzeczy. Zaraz zobaczymy, jaki jest widok z tego tarasu. Pięknie, patrzcie tutaj jakie, kurczę, nie wiem co to za drzewa, ale piękne, takie choinkowe trochę. Tutaj te wioseczki małe widać. Ale jazda, super. Powiem wam, fajne miejsce. No to nie są Indie, o jakich Indiach myślicie. O, tutaj widzę, że chłopaki coś tam robią. Do roboty jadą, wiozą coś tam. Hello chłopaki. Patrzcie, rury, piasek jakiś, tak. Będą zaraz coś tutaj robić, jakąś budowę pewnie. O, widzicie, pozdrawiają. Oczywiście Bolero, nie Jeep, tylko Bolero. O, a tu co, jakaś policja. Albo rządowe samochody. Już wam wspominałem wcześniej, że ci mieszkańcy tutaj tych terenów też są inni od tych Hindusów, takich z tych normalnych terenów, tak, gdzie tych Hindusów to my kojarzymy. I ci tutaj miejscowi, oni nie przychodzą sobie ze mną zdjęć robić, mają to po prostu gdzieś. Policja jedzie, no sporo tu policji, mówię wam. A, tu jakieś rządowe samochody, wygląda na to, że tu wożą się ładnie. Sędziowie mają nawet swoje samochody, nie wiem, czy sędziowie mają w Polsce też samochody. No, chciałem powiedzieć, że teraz idę, to pani wysiadła z samochodu, ona nie jest stąd, bo jedzie tutaj sobie odpocząć, wysiadła z samochodu, żeby zrobić sobie ze mną zdjęcie. Bo w tych Indiach normalnych, tam gdzie bywałem w sumie najczęściej, bo tutaj jestem pierwszy raz, no to było normalne, że codziennie przychodzili do mnie sobie robić zdjęcia, no bo ja blondyn, oni blondynów to raczej u siebie nie mają, chyba że farbowanych. A ten korek, zobaczcie, ja już idę tyle czasu, a ten korek coraz dłuższy. I zobaczcie, tutaj też tory są po tej stronie. Cyk. No i teraz przechodzą na drugą stronę. Droga płynie, leci tam dalej. W sumie nawet na drogę tutaj nie wchodzą, tylko lekko poboczem. Widzicie? Jakiś taki specjalny most zrobiony dla tego pociągu. No i tam dalej na drogę wchodzą. Jestem już z drugiej strony i co wam powiedziałem? Tam przechodziły, tu przechodzą i nie idą tą stroną, prawą, tylko znowu przechodzą przez całą ulicę i będą z lewej strony teraz szły. Kurna, jak tu iść? Środkiem ulicy z dwóch stron korek. Dobra, przejdę tutaj na tory teraz, chociaż nie, tam jest chyba jakiś... Dobra, przejdę z tej strony. Tutaj jakieś widoki mam na wioski. Patrzcie na to. Policyjna fura. Tutaj mam już ziomków. Zaraz wejdziemy sobie tutaj z nimi, fotę pstrykniemy. Gdzieś oni jadą, nie ma ich tutaj dużo, patrzcie. Kierowca. Dobra, robię sobie foto. Ja tu wlazłem zrobić sobie z nimi fotę, a akurat korek puścił. No i jedziemy, chłopie, dawaj, stawaj, bo ja tutaj znowu będę musiał zasuwać. Okej. Dobra, kolego, puść mnie, ja tu wysiadam. Thank you, bye bye. Ale jaja, dobra, trochę mnie przewiózł do tyłu. Ale fajnie. Mówię wam, bardzo otwarci ludzie. A jeszcze z takich ciekawostek sprawdziłem sobie. Sam Bengal Zachodni, czyli ten stan, w którym ja teraz jestem, ma ponad 100 milionów mieszkańców. Porównując do Polski, gdzie w Polsce jest, powiedzmy, nie wiem, 38, no to zobaczcie w jednym stanie, ile jest ludzi. Coś tutaj kolega robi przy drodze, ale co on tutaj robi? Aha, na budowę szykuje pręty. Patrzcie, wygina, tak żeby były odpowiednie. Tak, później będzie to zalewane betonem, no i będzie dobra konstrukcja. Wszystko ręcznie, patrzcie, jak dobrze mu to idzie. Nie jakieś maszyny. O, jeszcze trochę i kwadrat z tego wyjdzie zaraz, patrzcie, teraz... A, ma tam gwoździe powbijane, o, do którego gwoździa ma to wyginać. No ciekawe. I końcówka teraz.
Ale patrzcie, jaki równy kwadrat. No dobrze, trochę tego tutaj narobił. Widzę, że jakaś duża indyjska flaga powiewa i tam coś się dzieje, pewnie jakiś punkt widokowy, tylko jak tu wejść? Zaraz coś wymyślę. Nie musiałem dużo myśleć, bo tutaj są schody. Trochę zarośnięte, ale wydaje mi się, że tam nie zaprowadzą na górę. Więc idę zobaczyć, jaki tam będzie widok z góry. Muszę przejść tam na górę, na most, już wiem, o co chodzi. Słyszałem o tym, ktoś mi to opowiadał, że pociąg wjeżdża tam, jedzie dookoła, tutaj, robi 2 kółeczka jeszcze niżej, bo tutaj jest dość duży spad już, więc jakby nie dała rady ta kolejka, no bo wiadomo, że jest za słaba. Więc zrobili tak, że koło tej góry, tutaj co ją widzicie teraz przede mną, no to ten pociąg robi 2 kółeczka i spokojnie później dalej zjeżdża. No i właśnie teraz tam widzę, chłopaki coś malują, te podkłady, a ja muszę przejść tym mostem, żeby przejść na ten plac i ten punkt widokowy. O widzicie, tu stąd przyjeżdżają pociągi i tutaj, patrzcie, widzicie, jest pociąg, o kurde, robi kółeczko, no i tu, tam jest most, kolega mnie tam goni, że nie mogę tędy przejechać, czyli muszę iść jeszcze dookoła gdzieś. Tak trzeba ciuchy suszyć, a nie jak ja powiesiłem i mi 3 dni schły majtki. Jestem już w tym odpowiednim miejscu, tutaj też korek z samochodami, bo te samochody właśnie tędy jadą. A tutaj jest wejście do tego placu, tak to się nazywa, jakbyście chcieli sobie sprawdzić. No i co? Bilet trzeba kupić, żeby tam wejść. No idziemy, 50 rupii, czyli 2 zł, lekko ponad. Co mi się podoba i na duży plus, Bengal Zachodni, przynajmniej ten rejon tutaj, gdzie jestem teraz, Darjeeling, no to nie kasują więcej pieniędzy za to, że jesteście spoza Indii. Bo wiem, że w innych stanach, w innych miejscach, tam jest czasami 10 razy więcej trzeba zapłacić niż lokalnie. A tutaj taki bardzo ładny ogród jest zrobiony z tą powiewającą flagą, którą wam już wcześniej pokazałem. No nie mogę, zobaczcie, śmieję się z tego, że nawet w takim miejscu ktoś tam ciuchy sprzedaje. Albo wynajmują, wynajmują pod zdjęcia, to też ma sens. Zaraz wam pokażę, bo to wszystko te tradycyjne stroje. Widzę, że ludzie się poprzebierali do zdjęć. Patrzcie, widzicie? Jakie ładne, tybetańskie pewnie, coś takiego. Coś mi się kojarzy z Tybetem. I taki jest widok z góry na te miasto, na Darjeeling. Tutaj jeszcze jest I Love Darjeeling. Tutaj też, zobaczcie, pełno ciuchów. Tam już ciuchy takie normalne do kupienia. Tutaj też jest jakiś pomnik. No i stacja. No zobaczcie, jak oni super wyglądają. Podobają mi się te stroje lokalne. Kolega też tutaj pozdrawia. Dobra, idę zobaczyć jeszcze tam, co to za pomnik. Pewnie walczących z Brytyjczykami, bo w mieście widziałem takie pomniki. Obejdę sobie dookoła, zobaczę, co tutaj sprzedają. Oczywiście Darjeeling Tea, czyli herbata stąd. Wszędzie ją sprzedają, w mieście tak samo. No i oczywiście te szale. Ten szal sobie też ostatnio kupiłem. No i powiem wam, jak przyjeżdżacie do Indii, no to nie przywoźcie sobie ciuchów, tylko... one second. Nie przynoście sobie ciuchów, kolega mi tutaj zaczepia, no to po prostu tutaj sobie kupicie, bo tutaj jest bardzo tanio. Powiem wam, że ciuszki te same, co u mnie w mieście można kupić, więc nawet się za bardzo nie zatrzymuje. Pani mnie tam z jakimiś szalikami łapała, no to 2 razy droższe niż u mnie tam. Kojarzycie pewnie w miejscach takich popularnych, gdzieś jak są jakieś ładne widoki, że są takie lornetki, ale takie długie, albo jakieś takie lunety, coś takiego, wiecie o co mi chodzi, nie? Że można tam rzucać się tam 2 zł, 3 zł, czy tam $1 i można sobie oglądać. To patrzcie, jak tutaj to wymyślili. Normalne lornetki wsadzili w plastikową rurę, no i to wygląda jak takie, wiecie, profesjonalne z przybliżeniem. Patrzcie, no i to można sobie podziwiać. O, jest te czarne to naprawdę tam wyglądają profesjonalnie. Ale trafiłem, pociąg akurat jedzie, no tylko nie ten na węgiel, tylko na diesel, ale będzie wjeżdżał tutaj. A za nim kolejny jedzie, od razu 2. Ten pociąg już zakręcił i teraz wjeżdża tutaj na tą górkę. A ludzie sobie szybko robią zdjęcia. Bo... Jest, powoli jedzie, bo sporo ludzi tutaj, też górka dość spora. Radzi sobie. Zatrzymały się na tej stacji, więc ja nie wiem, czy oni tutaj wysiadają, czy mają powiedzmy 5-10 minut na zrobienie sobie zdjęcia i muszą wracać. Chwila przerwy, czas na kawę. Kawa z maszyny, a od razu jest dość sporo cukru. Ten unoszący się dym, który widzicie teraz, mam nadzieję, widzicie, to może oznaczać tylko jedno w tym mieście. No, dobrze kombinujecie. Czyli jedzie teraz kolejka na węgiel. Te 2 zaraz odjeżdżają, już słyszę, trąbią. Zaraz tu się powinna powiedzieć, zobaczcie, jak ona kopci. Zapach niezły jest z tego, no fajne doświadczenie. Zaraz wjedzie tutaj z tej strony. Widać coraz więcej dymu. Jest. Piękna sprawa. A jedzie tyłem teraz, zobaczcie. Nie, że jest zaczepiona przodem, a podkłada cały czas. Jest i tutaj pojawiła się. Ale ona skręca, taka strasznie sztywna jest.
Ale się spotkały trzy. Te dwie na diesel odjeżdżają teraz, a ta wjedzie na stację. Tutaj wszystko syczy, jest tak gorące. Patrzcie, aż bąble lecą. Chyba teraz kolega nie będzie podkładał, jak stoi. Pewnie nie. Patrz, to fajnie, widziałem już raz, jak podkładali. Widać w środku, jak się hajcuje, widzicie? Patrzcie, będzie teraz podsypywał. O, ale tam temperatura musi być. Tak jak powiedział wcześniej, że to trzeba cały czas utrzymywać. Ciekawe, jak z tą wodą jest, co ile trzeba dolewać, no bo ta woda paruje i to dość mocno. Ale kocioł. Zobaczcie, jak ona kopci. Tutaj jest data produkcji, zobaczcie, 126 lat ma ta lokomotywa z 1899 roku.